Jeżeli akurat jesteś w trudnym momencie i zaliczasz jeden z tych gorszych dni, to ten film jest dla ciebie. Dlatego, że dzisiaj opowiem ci, właściwie przypomnę ci o 3 prawdach, które właśnie w trudnych momentach tak łatwo potrafią uciec nam z wzroku, gdzieś z pola naszego widzenia i wydaje nam się, że tylko to, co trudne, gorsze i gdzieś w jakiś sposób ciężkie istnieje. A wszystko, co dobre, lekkie i pozytywne odeszło i tego nie ma. I gdzieś to tunelowe widzenie nas potrafi naprawdę wytrącić z równowagi i odebrać siły. Ten film chce ci o tym przypomnieć, że to wszystko inne, co dobre, istnieje, że ty masz w sobie siłę, żeby przejść ten trudny moment, nawet jeśli teraz tego nie pamiętasz. I od razu ostrzegam, nie będę tutaj odkrywać Ameryki. To nie będą rzeczy, które absolutnie cię zaskoczą, będą fajerwerkami. I powiem ci dlaczego. Dlatego, że w trudnych chwilach po pierwsze, nie fajerwerki się liczą, nie chcemy fajerwerków, one nie są aż tak konieczne. Za to potrzebne są zwyczajne słowa przypomnienia o tym, że jest okej, tak jak jest i że to jest do przejścia. I po drugie, właśnie te słowa i te prawdy, one najszybciej od nas uciekają. Dlatego jeśli to jest ten aktualnie moment, który właśnie zaliczasz taki mały dołek lub większy, to zostań ze mną. Myślę, że te 3 punkty będą należnym, uzasadnionym przypomnieniem. Zanim do nich przejdziemy, wielkie dzięki, że w ogóle tutaj jesteś. Dlatego, że to oczywiście wspiera mój kanał, ale i także podziękuj sobie. Dlatego, że w trudnych chwilach ciężkim bywa ten odruch przyniesienia sobie pomocy. Jeżeli jesteś tu, jeżeli szukasz takiej, to znaczy, że szukasz takiej pomocy, to oznacza, że już zaczynasz włączać samowspółczucie i taką bardzo zdrową odmianę egoizmu, czyli pomoc siebie. A więc to już jest świetnie. Już jesteśmy na prawidłowej drodze. Jednocześnie też bardzo dziękuję wszystkim osobom, które uczestniczą w Patronite by Coffee i w ten sposób wspierają to, co robię i istnienie tego kanału. Bardzo, bardzo doceniam. Wielkie dzięki. A my przechodzimy do naszych przypomnień. Przypomnień o twojej sile. Punkt numer 1. To jest etap, a nie stała. To, o czym myślę, że bardzo szybko zapominamy, kiedy robi się ciężko, to jest to, że nasze życie składa się z etapów. I nie ma czegoś takiego, że coś to po prostu trwa tak samo w niezmienionej formie na zawsze. Czas leci do przodu, a to oznacza, że wszystko się zmienia i także my w tym. I nawet jeżeli sytuacja ma w sobie takie znamiona tego, że nie da się jej odkręcić, to twój stosunek, twoja relacja do tej sytuacji, twoja relacja ze sobą, podczas gdy ta sytuacja trwa, to wszystko ulega zmianie. I to wszystko idzie w pewnych etapach. To jest proces twojego życia, bycia z tym problemem lub samego problemu w sobie. A zatem pierwszym przypomnieniem, które warto sobie gdzieś przynieść bardzo blisko przed nos podstawić, to jest to, że to jest tymczasowe. Tymczasowość to jest czynnik, który nam szybko gdzieś schodzi z oczu. My myślimy, no jest beznadziejnie i tak będzie. I tak zostanie. Tak już będzie, to się nie zmieni. Prawda jest taka, że na pewno się zmieni. Jedna stała to jest zmiana. I dobrze jest sobie o tym przypomnieć i przygarnąć tą prawdę do siebie bliżej. Pomyśl też o wszystkich trudnych momentach, które już przeszłaś w swoim życiu. One też były etapem. Nie mówię, że lekkim, nie mówię, że super łatwym albo krótkim, ale nadal etapem. Tymczasowość to jest koncept, który nam znika z oczu, a jest bardzo pomocny. Dlatego ci go przypominam. Punkt numer 2. Nie musisz widzieć całych schodów.
Żeby przetrwać ten trudny etap tymczasowy, który właśnie teraz zaliczasz, nie musisz widzieć całych schodów. Jeżeli jesteś na jednym ze schodków, ale wiesz, że tam dalej będą kolejne, nie musisz ogarniać wszystkich od razu. Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi. Nie musisz wszystkiego zaplanować i przewidzieć już tutaj i teraz. Jedyne, co dobrze jest ogarnąć, faktycznie to zasługuje na twoją uwagę, to jest dzisiaj. To jest dzisiejszy dzień, dzisiejszy obecny schodek, na którym się znajdujesz i czasami to oznacza, że nawet cały dzisiejszy dzień dobrze jest sobie pokroić na kawałeczki i zastosować metodę małych kroczków. Czyli nawet jeżeli nie cały dzień, to ogarniamy dzisiejszy poranek. Jeżeli poranek to za dużo, to ogarniamy śniadanie. Nie? I tylko to zachęcamy swoją uwagę, swoją głowę, która bardzo naturalnie oczywiście, po to, żeby sobie zagwarantować większe poczucie bezpieczeństwa, będzie chciała wybiegać właśnie na te wszystkie schodki, to co tam dalej, do czego to prowadzi, jak ja sobie poradzę, co będzie za tydzień, za miesiąc, za rok. Ta głowa tam może odlatywać, ale my sobie sprowadzamy ją z powrotem. Odleciałam, dobra, co ja robię z śniadaniem? I ćwicząc to, jeżeli ona ucieknie znowu, łagodnie, dobra, co na śniadanie? Skupiamy się na tym momencie, który jest tu. Albo na tym poranku, albo na tym dzisiejszym dniu. Takie pokrojenie sobie trudnych sytuacji na bardziej zjadliwe kawałeczki po prostu przynosi ulgę. I jednocześnie nie zakrztusisz się i nie zadławisz, połykając tak gigantyczny kawał, jakim jest cała twoja przyszłość. Niekiedy głowa nawet chce ogarnąć całe życie. Całe życie. To się tak nie da. W dobrych momentach się tego nie da zrobić, tym bardziej w tych momentach, które wyczerpują. Więc skupmy się na dziś, na małym kawałku. I trzecie przypomnienie, masz 100% skuteczności w przetrwaniu. Fakt, że tutaj jesteś, oglądasz, gdzieś być może będziesz komentować, zapraszam, to świadczy o tym, że twoje mięśnie przetrwania trudnych momentów działają idealnie. Masz w 100% skuteczność w przejściu przez coś, co jest wymagające, ciężkie, absorbujące, smutne, nie wiem, jakiekolwiek, wymagające, trudne. Skąd to wiadomo? No bo tutaj jesteś, to jest tego dowód. I tutaj musimy sobie skręcić w jedną stronę, bo być może twoja głowa podpowiada ci, no tak, przetrwałam, ale... I tutaj musimy sobie zdefiniować, co znaczy przetrwać, co znaczy poradzić sobie, co znaczy przejść przez trudną sytuację. Bo wiele osób uważa, że przejść czy poradzić sobie z czymś trudnym oznacza jestem z żelaza, nie? Nic mnie nie rusza, idę do przodu jak burza, jak buldożer. To znaczy, że sobie z czymś radzę. No to może być definicja. Nie obstawiałabym, żeby bardzo pomocna i możliwa do przyklejenia do zastosowania do każdej z możliwych sytuacji, jakie los ci może zafundować. Uważam bardziej, że jest to definicja sztywna, niesłychanie nieelastyczna i bardzo, bardzo bezkompromisowa. Przez to jesteśmy już tak blisko, ja bym powiedziała po prostu bezlitosna wobec ciebie. Dobrze jest tą definicję przetrwania, przejścia, poradzenia sobie z czymś trudnym uelastycznić i trochę uczłowieczyć. To oznacza, że wtedy sobie powiesz, że ja faktycznie poradziłam sobie w 100% z trudnymi relacjami lub też, ale i sytuacjami w moim życiu, ponieważ przeszłam przez nie. Płacząc, załamując się, gdzieś komuś płacząc w mankiet, wypisując po prostu całe wręcz zeszyty, setki kartek, przelewając słowa na papier.
swoje myśli na papier, wyciskając z siebie 7 poty na bieżni, czy w siłowni, czy gdziekolwiek indziej, po to, żeby to przetrawić. To jest poradzenie sobie z sytuacją. To, że usiądziesz i sobie zapłaczesz i będziesz gdzieś komuś się zwierzać, to jest poradzenie sobie z sytuacją. To, że gdzieś w jakiś sposób przetrawiasz emocje, sięgasz po pomoc, w jakiś sposób próbujesz sobie zrozumieć, zaopiekować się sobą, pozwolić sobie nie stłumić to, co się dzieje w tobie, to jest definicja poradziłam sobie z tą sytuacją. I zatem, jeżeli w taki sposób ludzki, nie właśnie maszynowy, jakiś robotyczny, ale w ludzki podejdziemy do tego, co to oznacza poradzić sobie z sytuacją, wracam do tezy wyjściowej tego punktu. W 100% radzisz sobie z sytuacjami trudnymi. I znowu jest to przypomnienie, które warto sobie postawić przed nos. Jeżeli to jest tak trudna sytuacja, że potrzebujesz właśnie kontaktu z kimś lub konsultacji 1 na 1, zapraszam, to jest w mojej ofercie. Jeżeli po prostu potrzebujesz większej dawki spokoju, zapraszam na newsletter, który wysyłam raz w tygodniu, po to właśnie, żeby takie treści kojące puszczać w świat. A póki co, zapraszam Ciebie do komentowania. Zostaw mi w komentarzu coś, co jest dla Ciebie najbardziej pomocne tu i teraz, dzisiaj. Być może któryś z tych punktów, być może masz swój własny 4., 5., 10. punkt, podziel się nim. Jeżeli to jest jedno słowo, jakie potrzebujesz, napisz. Może spokój, może ukojenie, może przytulenie. Zostaw jedno słowo. To będzie dla Ciebie taki ruch, uelastycznienie tego usztywnienia, które możliwe, że na skutek gorszego dnia się włączyło. Komentarz to jest jakiś rozruch, to jest jakiś gest w własnym kierunku, po to, żeby o siebie się zatroszczyć. Czego innego potrzebujesz, jak nie tego w trudny dzień. Wszystkie komentarze są super wsparciem tego kanału. Wszystkie subskrypcje, lajki, wielkie dzięki za to. Wielkie dzięki za wszelką obecność na Patronite i Buy Coffee. Bardzo, bardzo doceniam tą formę wsparcia tego, co robię. I jeszcze wielkie dzięki za to, że tutaj jesteś. Na sam koniec tego filmu powiem Ci, że to jest to coś, co niesłychanie pomaga w rozwoju kanału. Dlatego specjalne dzięki dla Ciebie. A na koniec jeszcze dorzucę, pamiętaj, to jest jakiś rozdział, a nie cała książka. I nawet rozdział, w którym jest jakiś wątek horroru wręcz, męczarni, trudu i smutku, kończy się. I zaczyna się potem nowy rozdział. To jest tylko etap, a nie całe życie. Mocno wierzę w to, że sobie poradzisz, nawet jeżeli ten rozdział nie jest lekki. Masz w sobie tę siłę.